Policja nas złapała. Siemanko, za nami XVII-wieczny pałac, mocno zarośnięty. W środku mamy nadzieję, że będzie wyglądał ładnie. A dzisiaj mamy 3 cele i musimy znaleźć 3 rzeczy. Pierwszy to jest basen, który po prostu gdzieś jest tutaj, gdzieś jest rozmieszczony, nie wiemy gdzie. Drugie to wanna, w której się kąpały biskupy, taka ogromna. I trzeci studnia w piwnicy. Wanna jest duża, bo biskupy były szerokie i duże. Mamy ze sobą magnes neodymowy i wrzucimy go po prostu do studni, może coś wyjmiemy. Chodźcie z nami po prostu. Szukaliśmy basenu, który na zewnątrz, ale nie udało się nam znaleźć, więc zobaczymy, czy jest może w środku. No i przez to, że tego basenu nie było na dworze, to obstawiamy, że jest w środku. Najpierw ogarniemy parter, później strych i piwnica. Idziemy zobaczyć teraz, obczaić toaletę. Okej. Prawdopodobnie w toalecie obok jest No i- basen. Jak mogliśmy się spodziewać, znaleźliśmy. Adam, chcesz sobie naładować telefon? No. Nie mogłem się spodziewać, Taki malutki basen. że bardziej taka łaźnia trochę. No to chyba wystarczało. Biskupi pewnie, że przez to, że byli grubi, to z 3 by się to i zmieściło lub mniej nawet. 2. No to tutaj, jakbym stał, to by mi dotąd dosięgało, ale tak to bym sobie popływał. Tu jest jakaś rurna tryskowa. Pewnie z tego wystawał taki ten, że można było nalać tej wody po prostu. Ładnie ich kafelki się zachowały. Chyba popękane są. No i są takie mega fajne schodki. Takie tutaj całe zamurowane, że pod tym raczej nic nie ma, bo biskupi byli ciężcy i szerocy i grubi. A tu podgrzewasz do wody. Ciekawe, czy jeszcze ma wodę. Ale szybki jest, patrz. Muszę to ustrzymać. Patrz. Chcecie pająka? No kurde, no. Zobaczcie, jaka płytka była gruba. Szaleli w XVII wieku. Oczywiście musimy sprawdzić najważniejszą rzecz na naszym obiekcie, czyli czy jest coś w toalecie. Coś mi się wydaje, że to było takie dla chudych osób. Toaleta. O! Nie. W sumie sami zobaczcie. Poszło majonezem. Okna zadechowane. Różowe rury. Ogólnie w tych pokojach nic nie ma. Tu był taki duży pokój z piecem, który prawdopodobnie podgrzewał też basen. I tu jeszcze takie dziwne pomieszczenie, bo jak chodzimy, to rzadko widziałem takie pomieszczenia. Takie, że w pomieszczeniu jest takie malutkie pomieszczenie. To jest tak zwany wykusz. O, jeszcze lampa się troszkę zachowała. Znaczy, no... A tu były chyba drzwi na ogród. Mam złe wieści. Chodźcie zobaczyć sami. Nie popatrzyliśmy do góry. Teraz idziemy Wiesz, jak korytarzem tam dalej. przejdziesz, to jest takie Do innych ładnie. pomieszczeń. Zobaczymy, co się tam kryje. Dobra. Znaleźliśmy chyba kolejny pokój. Zobaczcie, jaka to jest podłoga. Coś się musiało stać. Co tu się stanęło? Może słabo, podłoga była po prostu z belek, jak widzicie, no i się zawaliło. Odkryłem coś, o czym tylko biskupi wiedzieli. Ale teraz będzie wiedział tylko osoby, które to oglądają. Tajna toaleta. Dzień dobry. Jeden biskup, który przeżył, tam jest. Chodźcie zobaczyć. Tam jest taki pająk zgniły. Nie Chyba. zgniły, Adam, bo to jest to są kokony, w których trzymają swoje młode. No nie wydaje mi się. Napiszcie w sumie w komentarzach. Tutaj prawdopodobnie był zlew. To jest taka jeszcze obramówka po tym zlewie. Czy tutaj możliwe, że była kuchnia? No,
Na dole pewnie był piecyk, bo mamy drzwi od piecyka. A tutaj był kran, możliwe. No i tam na dole oczywiście rura odpływowa. No te cegiełki są namalowane, ale... A teraz obok kuchni była oczywiście spiżarnia. Są tutaj takie półeczki, możliwe, że na tym konserwy były, jakieś słoiki i być może wino, ale wino bardziej pod ziemią. No i klamki od drzwi. O, to chyba była sala balowa. Albo jakieś imprezy się odbywały, albo duże obiady jedli, jak biskupi zapraszali różnych ludzi. Tutaj tańczyli na róże. Na róże. Mogę zaprezentować. Teraz zaprezentuję wam, jakie tańce oglądali biskupi na różnych występach. Adam mówi lepiej. Uj. Bolą łapki. Dobra, to jest główna sala, gdzie albo jedli obiady, albo to co mówiłem, że byli jakieś bale. Powie. Są miejsca po karyleferach, ale chyba złomiarze już wykręcili. Patrzcie to. Ej, co jest? Spójrzcie. Ciekawe, co to było. Toaleta, prawdopodobnie to było. Są jakieś drzwi. Zamek taki nowszy, to jeszcze działa. Ale zamurowane. To co, lecimy zobaczyć kolejne pomieszczenia, jeżeli są. A teraz kilka słów o tym pałacu. Pałac został zbudowany w XVII wieku przez biskupów warmińskich i to była ich letnia rezydencja, w którą odpoczywali w lato. W sumie to nie mieli co robić, więc odpoczywali. Przecież całe życie odpoczywali, więc przyjeżdżali tu chyba bardziej odpoczywać. Albo imprezować. I po II wojnie światowej zajęło to PGR, czyli Państwowe Gospodarstwo Rolne. No i oczywiście Ruscy musieli też to zająć, zniszczyć, zdewastować i nakraść. Od lokalnego mieszkańca wiemy, że po upadku komuny obiekt ten wykupił kierownik PGR-u, zdobył od państwa pieniądze na remont i zniknął. I się już nie pojawił i tak naprawdę ukradł hajs, ale to są tylko pogłoski i nikogo nie oskarżamy. Teraz ten pałac po prostu niszczy je, ale teraz jest w prywatnych rękach, więc nie wiadomo, co dalej z nim mają zrobić. A teraz zobaczcie hol, w którym siedzimy. Zostały nam jeszcze 2 zadania, czyli znaleźć studię w piwnicy i wannę. I teraz zostajemy jeszcze na parterze i idziemy zobaczyć kolejne pomieszczenia. Tu jest piec, który nagrzewa coś i przechodzi tam. A tutaj przychodzą spaliny do tamtego pomieszczenia, do którego za chwilę pójdziemy. Teraz wchodzimy do tego pomieszczenia i zobaczymy, co tu jest. No. Ogólnie stan tego jest tragiczny. Podłoga się wali, sufit leci na głowę i nie ma to nic ciekawego. No, stan jest taki zresztą, jak widzicie. Drzwiczki do innego pokoju otwieramy. No. Nie, to był chyba jakiś schowek. Jak zamkniemy, to zrobimy komuś pranka. Jezus. Tam, chodźcie tam zobaczyć, bo pewnie tego nie widzieliście. Oj. O, musiała być mocna straka. Najdziwiające jest to, że tu jest po prostu tyle toalet. No pewnie przez to, że biskupi dużo jedli, to pewnie też dużo dwójek stawiali. No, idziemy dalej.
O, tam są jakieś drzwi, które mnie trochę niepokoją. Ale do nich później wejdziemy. Chyba. Okej. Tu ogólnie chyba to wygląda na jakiś toaletę, bo tutaj chyba jest toaleta. A to, nie wiem co to jest, możliwe, że po drugiej stronie jest po prostu zejście do piwnicy, więc możemy tam teraz pójść. Zanim zejdziemy do piwnicy, chcemy wam jeszcze pokazać to. Tutaj chyba był piec, trochę się wysypało, ale okej. Idziemy dalej. No, tu jest grubo. Za mną znalazłem coś fajnego. To jest stara... O, spadł na mnie kawałek tego betonu na rękę. A tutaj jest oranżeria i 5 drzwi. Po prostu piękne wyjście na ogród. No, ale widać, że natura robi swoje i postanawia też zurbeksować to miejsce. Zobaczcie, rośliny wdarły się do środka. Parter mamy za sobą, wanny ogromnej nie znaleźliśmy, więc może to jest legenda, ale się nie poddajemy i idziemy teraz na górę znaleźć ją. Wanny rzadko umieszczało się na piętrze, ale trzeba mieć nadzieję. Jeszcze jedno chciałem wam pokazać. Sadza z kominem. O, to jest takie dziwne. Te schodki wyglądają stabilnie i po prostu po nich wejdziemy. Zobaczcie, jak to wygląda z góry. Więc odpoczęli trochę jak biskupi, ale lecimy dalej. Bo my nie odpoczywamy. Może trochę. Jesteśmy na piętrze i tu obowiązują pewne zasady. Na przykład jak mamy podłogę, w której jest dziura, to nie wchodzimy. Jak są dziury. Często czuć, jak się podłoga rusza, nie wiem, na przykład tutaj, bo chciałem wyrzucić i po prostu powiedzieć naszemu kamerzyście i Adamowi. I staramy się nie iść zbyt blisko siebie, bo jak staniemy na przykład w jednym miejscu, to może się po prostu podłoga pod nami załamać, bo jest większe odprężenie, więc... Ale nie przedłużamy, idziemy dalej. Tutaj ja bym najpierw od tego pokoju zaczął, albo... Nie, to już dach jest taki popękany, dosłownie już jest taki jakby obciążony. Tutaj jest ładne wyjście na balkonik, ale tutaj trzeba szybciej iść. Wow. Pada. Deszcz. To balkon, na którym dosłownie rosną rośliny i nawet mrówki się tutaj osiedliły. Wyjście jak z Narni. Zobaczcie też na tą ścianę. Też nie jest zbyt bezpieczna. Na dole popękane wszystko. Idziemy dalej. Nie jestem budowlańcem, ale raczej tego pałacu się już nie da wyremontować. Na pewno się da. Na pewno się da wyremontować. Jakby się wzięło takie 5 ekip. Spójrzcie, jaki straszny korytarz. Czuję się, jakbym miał zaraz coś wybiec z jakiegoś pokoju, tak przebiec. Wygląda to strasznie. Ten balkon. Ej, ludzie. No, jest cicho. Musimy być cicho, bo jacyś budowlańcy przechodzili obok płotu. Teraz jacyś pracownicy, nie wiem. Musimy być teraz mega cicho. Znalazłem taki kafelek z dziurą w środku. Zobacz, ona jest na tyle. Ciekawe po co była. Tu nie wiem co to jest jakiś schowek na rzeczy. Jest tu na jego pułapka. Tutaj. Może ktoś się zsunąć i wlecieć tam. A tam lepiej nie spadać. Podłoga przegniła, więc bardzo trzeba tam uważać. No i mamy wannę. Chyba nie jest taka wielka jak w legendach. To zawsze coś. Może jeszcze jedna jest. Znalazłem coś fajnego na ścianie. Tutaj ludzie znaczyli swój wzrost w latach 90. Królem został Mandaryn 99 rok. Był najwyższy. To jest ten tunek, którego się bałem.
Teraz pokażę wam go. Tutaj chyba też było coś. Nie, tutaj były raczej zawieszaki. Magazynek obok magazynka. Tutaj lepiej też nie wchodzić, bo... O. No tam byłem. Dziwna jest ta plątanina rur. Możliwe, że ktoś się wykrzywił. Że chciał je wyrwać na złom, ale... Przypominam, że nadal nie mamy wielkiej wanny, więc idziemy dalej. Zimno przez te, jak się obok tych drzwi przechodzi, chyba sobie bluzę założę. O! Nie jest zbyt ciężkie, ale puste w środku. Ma plastry na sobie. Okej, oczywiście wszystko zostawiamy na urbexach. I co mamy? Kiblozę. I doszliśmy już do końca, więc obstawiam, że nie znaleźliśmy wanny, więc obstawiam, że to jest tylko legenda. Jakieś rury dziwne. No, wszędzie już byliśmy, nie było tej wanny w ogóle, nigdzie jej nie widziałem. A tu byliśmy? Nie, tu nie byliśmy, może tu jest wanna. Nie, za małe pomieszczenie i by tu wanna się nie zmieściła. Wow. This is so big wanna. Jednak znaleźliśmy ją. Myślałem, że będzie większa, ale no, Okręt jak na marynarki wannę wojennej? to jest duża. Okręt marynarki wojennej? Biskupi i U-bot. Jakby ktoś nie wiedział, co to U-bot, to niemieckie łodzie podwodne z okresu II wojny światowej. Już drugi punkt mamy zaliczony. Teraz przymierzę się do tej wanny. Coś tutaj było. Nie? Opa. O, no. Nie będę tutaj siadał. O, kupa biskupa. Chodźcie zobaczyć. Chyba robił żwirem. Mamy już 2 punkty zaliczone i jeszcze została nam jeszcze studnia, ale znaleźliśmy wejście na strych, więc idziemy. No, strych był całkiem spory. Zawsze na strychach, jak byliśmy na jakichś urbexach, to jest takie coś. To mógł być piec do pieczenia chleba albo wędzarnia. Teraz coś o poruszaniu się po strychu. Mamy tutaj belki, po których możemy chodzić, bo reszta może się, na przykład nie wiem, jak tutaj pod tym może być po prostu pusto, albo takie belki, jak tutaj widzicie. Mogą być po prostu nieprzypięte, no i możecie spaść w dół. No te belki stropowe są po prostu lepsze i mogą wytrzymać większą wagę, więc lepiej po nich chodzić. O, tutaj są gwoździe. Tutaj są coś ciężkiego, nie wiem. Jakieś klamry. Zobaczcie, ile tu jest gwoździków, już prawie na tym stanąłem. Ja na tym stanąłem. Idę wyjrzeć przez okienko. Znaleźliśmy gazetę z lat 60. Spróbujemy coś wyczytać. Rower się znalazł. Przed 2 dniami pisaliśmy o zaginionym na Saskiej-Kepie rowerze Janusza Czubaka, a kilka godzin po ukazaniu tej notatki w Ekspresie rower się odnalazł. Odprowadzili go P. Czubakowi 7-letni malec. Uradowany właściciel obiecał mu w nagrodę korzystanie z roweru w niedzielę i święta. Widzieliście, jaką wielką wartość miał kiedyś taki zwykły rower dla kogoś, że nawet w gazetach o tym pisali, że że zaginął rower. Teraz został nam ostatni punkt i idziemy do piwnicy. Zobaczyć, czy studnia jest. Ale widzieliśmy, że już jest kilka piwnic, więc zajdziemy do ich wszystkich. Ponieważ obiekt jest rozległy, będziemy poruszać się najpierw tam, no i wzdłuż, do wyjścia. Do tej piwnicy wejście już znamy.
Od razu zawiało takim lekkim chłodem. Chodzimy na dół. Czapka. Taka z uszkami. Ogólnie wszystko w środku jest zawalone. O. Rury. Tamta rura chyba jest nowoczesna. Może być po prostu zasypana, ale choć w to wątpię, bo stąd by raczej wleciała do tej studni, a nie ją zasypała, więc idziemy chyba przejść dalej. Jedna z 2 piwnic obejrzana, albo 3. Idziemy teraz zobaczyć drugą. Kolejne zejście jest teraz pod schodami. Trudno nie było znaleźć, więc wchodzimy teraz do tej. To są studnie. Mamy studnię. Głęboka. W sumie nie było aż tak trudno znaleźć. Teraz będziemy magnesik. Teraz magnesik. Mamy taki mały magnesik, że po prostu łatwo będzie go odczepić, jak się przyczepi do rury. Daję. Dało się nam prawie rozplątać sznurek i spuszczamy na dół, zobaczymy jak głęboka jest studnia. Tu jest takie powyślizgiwane. Może ktoś tutaj czerpał wodę albo tak jak my spuszczał magnes na dno. No z 15 metrów mamy już spuszczone w dół i nadal nie dotyka dna. Ostatni supeł i... No i próbujemy. No trudno sobie wyobrazić, jak ta studnia musi być głęboka i jak ona tutaj w ogóle powstała, ile oni musieli się nakopać. Jak my dziury do toalety na działce nie możemy wykopać, tak ten. Adam, załóż sobie na końcu pantelkę na rękę, bo ja tam nie będę nurkować. O, masz tu ja pantelkę? sobie już założę. Mamy Masz już tu? koło prawie 20 metrów. Dzięki. Chyba. O! Mamy Masz? dno. Jest? 20 metrów w dół. Prawie, no tyle nam linki zostało. Dno jest takie miękkie. Pali wodę. Dotykam jakiejś rzeczy dziwne na samym dole. Mogę zobaczyć? Daj. Chyba się nic nie przyczepiło. Filip dalej szuka, a my spróbujemy przejść dalej. O, jest jakiś zbiornik duży. Przechowywali tam pewnie jakąś wodę albo nie wiem co. Od studni prowadzi rura, tu była pompa, a to był pewnie zbiornik na wodę. Znaleźliśmy tutaj jakieś kości. Mam nadzieję, że nie są ludzkie. Mam grubą nadzieję taką. Mamy już 3 punkty znalezione, ale jeszcze zajdziemy do 3. piwnicy zobaczyć, czy coś ciekawego. Jeszcze jedna dziura, a teraz tam zajdziemy. Trochę psychodela. Wszędzie dziury takie, jak na amunicję. To jest piwniczka ogólnie na wino. Tutaj są idealne warunki, stała temperatura. Ciągle brak światła. Były takie wnęki w ścianie, gdzie mogły stać po prostu nawet całe małe beczki z winem. Ale psychodela, patrzcie na tego dziecku. Teraz będzie was nawiedzać w nocy. Tam są traktory i pracujący ludzie. Musimy być teraz cicho. Tu mamy poduszki. Niezły syf, ale brniemy dalej. To jest chyba największa piwnica, w jakiej byłem. Na tym obiekcie. Oczywiście. Toaleta. Toaleta z drewna tutaj macie. Normalnie pięć do rąbania drzewa. Ale można o tym powiedzieć ekologiczna toaleta. Są maszyny.
Patrzcie na to w ogóle. Co to jest? Spytacie, skąd piec w pałacu? Już wam tłumaczę. Kiedyś trzeba było piece ustawiać prawie w każdych pokojach, żeby było ciepło i w każdych trzeba było też grzać i podpalać je, no palić w piecach, no. A to jest piec centralny, który rurami doprowadza ciepło do każdego pokoju. Czyli jest to po prostu centralne ogrzewanie. Ją pomaga mieć w pokoju? Tutaj mamy monitor polski, jeszcze perelowski z Warszawy. Jest tych monitorów tutaj dużo. To są takie akty prawne. Ponieważ to był BGR, jest tu dużo dokumentów prawnych związanych z rolnictwem. Jesteśmy w podziemiach i przypadkowo znaleźliśmy barista. Co podać? Ja poproszę czarną kawę. Już leję. Się wylało. Panie, Proszę bardzo. Dziękuję. No to zdrówko. Czarna jak dusza biskupa. Dobra, co za biskupów? My dzisiaj kończymy. Dziękujemy bardzo za oglądanie. piwo za 2,50 A teraz na ostatnich ujęciach pokażemy wam dom z zewnątrz. Czy pałac. Policja nas złapała.